Jest godzina 8:30 rano, a obok mnie plantacje bananowe charakterystyczne dla tej wioski i jedziemy do miasta Mbarara, aby później udać się do Rwandy. Opuszczamy wioskę Rugando, w której spędziliśmy właściwie jeden pełny dzień. Ten jeden dzień pozwolił nam jedynie otrzeć się o realia tej ugandyjskiej wioski z dala od cywilizacji. Teraz wracaliśmy do naszego świata, świata podróży i ciągle nowych wrażeń. Wracaliśmy do siebie. Jedziemy tą samą trasą co poprzednim razem, dlatego z umiarkowanym zainteresowaniem spoglądamy za okno. Co ciekawe, okazuje się, że nie tylko dla nas jest to druga w życiu podróż do Mbarary. Dojechaliśmy do miejscowości Mbarara i ja tylko jako ciekawostkę powiem wam coś, co przed chwilą Ania mi powiedziała. Mianowicie, że ta dziewczyna, która siedzi za mną, już nie chcę jej męczyć wywiadami, bo wiem, że ona jest dosyć nieśmiała. Jedzie na studia, tak? Na studia? Tak, jedzie na studia. I jest w Mbarara po raz drugi w życiu, tak jak ja, a ja jestem w Ugandzie od 3 dni, natomiast ona mieszka tu całe życie, w tej wiosce, w której byliśmy. Także... A Mbarara to najbliższe miasto. A Mbarara to najbliższe duże miasto położone samochodem 2 godziny drogi od jej wsi. Także to jest bardzo ciekawe. Ludzie tutaj często nie opuszczają swojej wioski przez 20 lat ona ma, tak? Tak. 20 lat. Are you excited about Mbarara? No. Do people look different than in your village? Yeah, more different. What is the difference? Even the wearing, plus even the buildings and the temple. And the clothes they wear? Yeah. Do girls in the village wear shorts? Yeah, they also wear shorts, but they are not common. I see. I see. Thank you. Dojeżdżamy do dworca autobusowego w Mbararze, który bardzo lubię za jego chaos i koloryt. To stąd ma nas zabrać autobus do Kigali w Rwandzie, który rozpoczął swoją trasę w stolicy Kenii, Nairobi. Na miejscu okaże się jednak, że nie do końca tak jest. Anusiet, czyli ta dziewczyna, która z nami jedzie, zabrała ze sobą całą siatkę tych bananów, które jedzą tutaj na co dzień, bo powiedziała, że w mieście jest drogo. Z różnej perspektywy można patrzeć na małe miasteczko w Ugandzie, przepraszam, jako dziurę totalną, tak jak na nas na przykład, a dla niej jest to wielki świat. Jest to mnóstwo samochodów, ludzi, nowocześnie ubranych kobiet, które chodzą w spodniach, czego nie spotyka się w wiosce. Co prawda ona powiedziała, że tam się chodzi w shortach, ale Ania mówi, że nigdy nie widziała. Okazało się, że to nie ten terminal i jedziemy kawałeczek dalej. Przejechaliśmy 40 metrów i jesteśmy w miejscu, w którym powinniśmy być. Ania sprawdza w tej chwili skąd jedziemy, bo nie jest to takie proste, tutaj jest terminal, ale okazuje się, że podobno nie jedziemy stąd, także no cóż, szukamy miejscówki, skąd jedziemy. You left to the car, Okay, I will tell you. Because we have to come back to the place we went. You know where the petrol station, our petrol station. We know where it is, yes, but we yes. were there. But you told me to come here. Okay. Sorry. Okay, let's go. Yeah. Okay, so No. 11:40. The name is Kigali. Bartek Ignatius. Okay, so we have to come back to this station. Hey. Jedziemy więc z powrotem do tej stacji benzynowej, na której byliśmy przed chwilą. To tylko taką ciekawostkę wam powiem, że odmalowane są zawsze w kolory firm telefonicznych, które usługi telefonii komórkowej świadczą ludności, budynki. Trochę się zamotałem, ale rozumiecie pewnie, za darmo odmalowują domy, na przykład na czerwono, jeżeli jest to firma Airtel, albo na jakiś inny kolor, jeżeli jest to inna firma i ludzie mają odmalowane budynki, oni mają reklamę. Okej, więc sytuacja wygląda tak, że to jest droga do Rwandy. A my tymczasowo w tej chwili wylądowaliśmy na stacji benzynowej, która jednocześnie jest takim hubem właśnie, gdzie wsiada się do autobusu dużego. Hello. No i jest to tak gorąco, że nawet zastosowałem obuwie na Polaka, to znaczy nie mam butów zwykłych na sobie w tej chwili, tylko pokażę wam. Klapki i skarpetki, moi drodzy, taka stoluwa. No ale gdy warunki atmosferyczne nie sprzyjają, to stoluwa odchodzi na bok. Tak wygląda miejsce, w którym siedzimy. A tak wyglądają nasze bagaże. Jak już jesteśmy na stacji, to może trochę o paliwie. Paliwo w Ugandzie jest
Drogie, prawda? Drogie. 4100 za litr, czyli jakieś 4,40 mniej więcej. Czyli drogo, no bardzo drogo jak na tutejsze zarobki. Tak jakby samochód to jest tutaj zdecydowanie przywilej. Tu macie ceny paliwa, 4000 kosztuje benzyna, 3800 kosztuje diesel, a to jest kiepska stacja, dlatego jest tu trochę taniej. Bywa nawet drożej czasami. What happened? Nothing, I'm just packing my klapki. I'm guilty. Okazało się, że autobus odjeżdża nie o 11, a o 1:30, więc siedzimy sobie tutaj w pobliskiej restauracji, nazwijmy to szumnie. I podszedł ziomuś, który tam zresztą siedzi, z tej firmy autobusowej i powiedział, że ja po was przyjdę, spokojnie, jak będzie autobus, to po was przyjdę. Ale dlaczego teraz w ogóle nagrywam w tym miejscu? Dlatego, że kupiłem tu kawę, najsłabszą kawę w życiu, jaką kiedykolwiek widziałem, jaką kiedykolwiek piłem. Zobaczcie, jak wygląda. Na początku myśleliśmy, że jest to herbata, ale nie, jednak okazało się, że jest to kawa. Jak już tak sobie tutaj siedzimy, to pytanie od Marcina na Instagramie, zachęcam do followowania mojego Instagrama, adres jest tutaj. Pytanie od Marcina jest takie, jak z płatnością kartą na stacjach, w sklepach, restauracjach i tak dalej? Da się zapłacić bezproblemowo? Ania? W Kampali się da. Na dużych sklepach i na stacjach się da, ale poza Kampalą ciężko. A w tej wsi, gdzie byliśmy, to już zapomnijcie, w ogóle niemożliwe. Nie ma terminali. A PayPass też w ogóle nigdzie nie działa, prawda? PayPassu w ogóle nie ma, nigdzie, nawet w Kampali. A karty działają tylko w największych miastach, w dobrych punktach. To są ugandyjskie pieniądze, które nazywają się shillingami, a po angielsku? Shillings. To jest 50 000, tu jest jedna strona, medalu to nie, bo to banknot. Ale super, no dobra. Więc tu jest jedna strona banknotu, tu jest druga strona i tu jest goryl, tak? Goryl. Tutaj z kolei jest 10 000. Ładne te pieniądze są dosyć. Tu z kolei mamy 20 000 i z drugiej strony jest ładne zwierzątko, krowa, dobra. I 1000. I druga strona, to jakieś antylopy, coś takiego. A tutaj możecie sobie zobaczyć, jaki jest kurs wymiany mniej więcej. Za 100 zł dostajecie 93 000. 100 000 szylingów to jest trochę więcej niż 100 zł po prostu. Każdy z tych banknotów, jak widzicie, ma kontur mapy Ugandy. Możesz, Ania, pokazać, jakie państwa są wokół? Tak, to tutaj jest Sudan Południowy, a po lewej stronie jest Demokratyczna Republika Konga, poniżej jest Rwanda i po prawej stronie jest Kenia, a tutaj jest jeszcze Tanzania. W związku z tym, że ten autobus jest międzynarodowy i jedzie z... W związku z tym, że ten autobus jest międzynarodowy i jedzie z Nairobi w Kenii przez Kampalę w Ugandzie do Kigali w Rwandzie, dokąd właśnie my teraz jedziemy, myślałem, że będzie klima, no ale niestety nie, to chyba raczej rzadkość. A to najlepsze autobusy, jakie są, mają najlepszą renomę. Jaguar, firma się tak nazywa, Jaguar po angielsku. No dobra, lecimy do Rwandy, autobus się tankuje, z tyłu za nami, a my wchodzimy do środka. Ania poszła zająć miejsce, żebym ja mógł nagrywać moje pierdołki dla was. Ile wchodzi? 200 litrów powiedział. Tankuje, nieźle. Ale i tak jest spoko, bo wcześniej myśleliśmy, że jedziemy tym, który jest znacznie starszy, ten, który tu widzicie. A tak sprzedają ludzie, podchodzą do autobusów i sprzedają rzeczy. Będą podchodzić też do naszego. Uganda jest państwem, o którym praktycznie nic nie wiedziałem, szykując się do podróży. Trochę z lenistwa, trochę po to, żeby w żaden sposób się nie nastawiać do tego kraju, przed przybyciem tu niewiele wiedziałem o strukturze społecznej i historii Ugandy. Nie mogę powiedzieć tego samego o Rwandzie. Ten kraj, w którym wskutek ludobójstwa zginęło około 1 miliona osób, fascynował mnie i przerażał jednocześnie swoją historią od lat. Dlatego po przekroczeniu granicy nie mogłem odkleić się od szyby autobusu, chłonąc krajobrazy Rwandy, kraju 1000 wzgórz. Do Kigali, stolicy Rwandy, przybywamy po zmroku i naszym oczom ukazują się wzgórza. Są to te same wzgórza, które pamiętają 6 kwietnia 1994 roku, początek ludobójstwa. Ale o tym będzie w kolejnym odcinku. Tymczasem zanurzmy się w zwykłe życie Kigali.
Jesteśmy od jakiejś godziny w Rwandzie i na pierwszy rzut oka to czyściej tutaj i większy porządek niż w Ugandzie, tak nam się wydaje, ale zobaczymy, to dopiero początek. Ale droga to można stwierdzić z całą pewnością na wypasie i ludzie jeżdżą w kaskach. Zobaczcie przede wszystkim, jak tu jest czysto. Akurat śmieć. Nie no, ale ogólnie jest czysto. Spójrzcie na ulicę. Co prawda nadal większy ma pierwszeństwo, ale to chyba w całej Afryce. Jedziemy do miejsca, gdzie znajduje się wynajęte mieszkanie, które okaże się domem, i podziwiamy czyste ulice Kigali. To także wynika poniekąd z historii Rwandy, o czym opowiem w kolejnych odcinkach z tego kraju, na które już zapraszam. A więc jesteśmy w Rwandzie, moi drodzy. Jesteśmy w Rwandzie i żyjemy w wypasionym domu. Jakimś fartem się udało na Airbnb go znaleźć. Już wam go pokazuję, jak wygląda w środku. Teraz jesteśmy na tyłach tego domu, a tu jest wejście. Tutaj mamy kuchnię. Wszystko, co potrzeba jest. Tu taki salonik dosyć spory. Ola. Hola. Idziemy następnie tutaj. Tam jest Ani pokój, ale nie będziemy wchodzić. Tu jest jedna łazienka. Tutaj mamy drugą łazienkę. A tutaj jest nasz pokój. Ale i tak najciekawsze jest, jak to wygląda z zewnątrz. Żyjemy jak Carringtony po prostu, zobaczcie. Tam brama wjazdowa, a tutaj dom. I koleś ten przez cały czas jest z nami. Zobaczcie, jaki duży ten dom jest. How is it? Thank you? Morakolsy. Morakolse. Tak więc zobaczcie, ten dom wygląda z zewnątrz tak. Jest to wypas, niemały wypas. I jest w świetnej lokalizacji, bo blisko centrum handlowego i tak dalej. Jedyny minus to, że trzeba później wejść na górę. A podejście jest strome. Zobaczcie tutaj, tu są na przykład reklamy z koszami do recyklingu na dole i z panelem słonecznym u góry. A te napisy podpowiadają nam, że Chińczycy się tutaj liczą. Jak w całej Afryce. W Etiopii jest podobno mnóstwo dróg, ładnych dróg wybudowanych właśnie przez Chińczyków. W Ugandzie też, które są nowe, budowane, najczęściej jest to chiński kapitał. I w Rwandzie też, z tego co wiem. My teraz jesteśmy w centrum handlowym i jak idziemy, to widzimy, że tam z tyłu była bramka. Jak się wchodzi, trzeba wszystko pokazać. Przeszukują, więc tak w 100% bezpiecznie to chyba nie jest. Chociaż słyszałem, że Rwanda słynie z tego właśnie, że jest najbezpieczniejszym państwem teraz w Afryce. My teraz idziemy do restauracji, w której byliśmy wczoraj, nazywa się Camellia. Byliśmy tutaj już wczoraj, trafiliśmy tutaj dzięki poradzie jednej dziewczyny, którą spotkaliśmy w autobusie. I jest dosyć, są normalne ceny, a jedzenie jest przepyszne, także jeżeli byście byli w Kigali, w Rwandzie, to Camelię polecamy. Tutaj jest tylko taka jedna mała zabawna część. Light Diet, dział Light Diet, w którym jest m.in. spaghetti carbonara, chicken nuggets, fried chicken wings i tak dalej. Także mają Rwandyjczycy poczucie humoru. Jak chcecie, to popatrzcie na ceny, przelicznik podaję na dole. Tutaj burgery na przykład możecie zobaczyć. Tutaj są rwandyjskie franki, troszeczkę są podniszczone. Także wybaczcie, przelicznik pokazuję wam na dole. No cóż, są dosyć duże, nigdy nie widziałem tak dużych jeszcze banknotów, ja osobiście. Bardzo duże banknoty. A tu jest kawa. Jeżeli chodzi o internet, to po raz pierwszy spotkałem się z taką sytuacją, że kupiliśmy kartę wczoraj, wychodzimy szczęśliwi, znaczy już prawie wychodzimy, a w firmie, gdzie kupiliśmy tę kartę, mówią nam, że będzie aktywny od jutra. Wy ją aktywowali, dopiero teraz możemy doładować, także jeżeli chodzi o necik, przynajmniej w tej firmie, gdzie kupiliśmy ten internet, trochę kuleje w Rwandzie. Jeszcze taka ciekawostka, że ten ziomuś, który to był przed chwilą, to on nam doładował właśnie telefon. Przyszedł, coś tam pogrzebał, Ania mu dała 5000 franków i doładował nam 10 giga, tak? Czyli 10 giga kosztuje tyle. Jak już jesteśmy w restauracji, to wiem, że część z was na pewno to nudzi, w sumie mnie by też może to nudziło, ale część z was to interesuje, więc pokażę, co zamówiliśmy i ile kosztowało. A więc zamówiliśmy 2 przepyszne soki mango, podwójne espresso, sok z awokado, którego jeszcze nigdy nie piłem, bo podobno jest super. Ignalina zamówiła spaghetti bolognese, które wygląda smakowicie. Ania zamówiła sandwicha, który wygląda super, czyli kanapkę z frytkami, a ja omleta, który też daje radę. Z tego okazało się, że jeszcze przyjechały owoce, których nie zdążyłem sfilmować, zanim zjadłem trochę, i jeszcze jedna kawa do tego śniadania mojego, do omleta. I całość kosztowała tyle, no a my zostawimy tam 27 z napiwkiem pewnie.
Był to pierwszy luźny vlog z Rwandy. Celowo nie połączyłem go z tematyką ludobójstwa, uznając to za niestosowne. O tym będzie kolejny odcinek, który obejrzycie w następną niedzielę 12 kwietnia.